Cześć, z tej strony Łukasz. Jesteśmy w Saigonie, nagrywamy kolejne wideo dla kanału Okazja. Zobaczymy sobie chrupiące naleśniki Bainseo. Chodźcie ze mną. Siedzimy już przy stole, obsługa jest tutaj bardzo sprawna, więc od razu, że tak powiem, niemalże na wejściu można dostać przystawki. Jesteśmy w restauracji o pięknej nazwie 46A, to jest po prostu numer budynku, w którym ta restauracja się znajduje. Dlaczego przyszliśmy tutaj? Dlatego, że robi jedno z najlepszych naleśników Bainseo w mieście. Jest też bardzo znana m.in. z tego względu, że był tutaj znana osobowość, że tak powiem, świata kulinarnego, Antoine Bourdain. Bardzo lubił przebywać, kosztować naleśników, które za chwilę będziemy mieli okazję zjeść. W menu zobaczymy generalnie troszkę więcej pozycji, ale wszyscy przychodzą tutaj po Bainseo. Możemy je wybrać w opcji, że tak powiem, mniej wypasionej i bardziej wypasionej z większą czy też mniejszą ilością dodatków. W międzyczasie może powiemy o tym, co już tutaj dostaliśmy. Jako jedna z przystawek to są tutaj świeże sajgonki. Sajgonki, że tak powiem, w Polsce każdy zna w wersji zazwyczaj głęboko smażonej, natomiast tutaj w kraju, w Wietnamie, mamy bardzo popularne sajgonki w wersji świeżych sajgonek. Weźmiemy sobie pałeczki, żeby podnieść taką sajgonkę, zobaczyć czym się ją je. Ona jest zawinięta w papier ryżowy, który jest lekko kleisty, dlatego też można dzięki tej jakby kleistości papieru ryżowego po zmoczeniu ładnie zakleić składniki. W środku mamy krewetkę, mamy wieprzowinę w środku. Te składniki mięsne są przygotowane wcześniej. Zawijamy je razem z ziołami, z makaronem ryżowym i taką sajgonkę świeżą, czyli której jakby już nie musimy wrzucać na głęboki olej. Mamy gotową do tego, żeby zanurzyć w sosie i ze smakiem zacząć konsumować. Dotarł już do nas naleśnik, na który czekaliśmy. Zobaczcie na to cudo. Rozmiarów niemałych, to jest jeden naleśnik, który zamówiliśmy tutaj. Naleśniki wietnamskie, chrupiące, robimy z mąki ryżowej, dodajemy mleczko kokosowego, kurkumy, żeby miał taki bardzo efektowny, bardziej żółty kolor, nie ma tu w ogóle jajek. W niektórych miejscach dodaje się nawet wody gazowanej albo lekkiej ilości piwa, żeby był jeszcze bardziej, że tak powiem, chrupiący naleśnik. Teraz zobaczcie, co znajdziemy w środku. Jak tylko otworzymy to cudo, on jest tak, że tak powiem, zawinięty na pół na moim talerzu. Natomiast w środku znajdziemy standardowe jakby wyposażenie tego naleśnika. To będzie wieprzowina, to będą kiełki, tutaj jest kiełki fasolki mung, pyszna wieprzowina z nieodłączną w Wietnamie warstewką tłuszczu. Będzie troszkę cebuli w środku i nieodłączna krewetka. Będziemy brali albo liście sałaty, tutaj akurat z góry mamy ładne liście sałaty. Będziemy sobie mogli wziąć kawałki takiego naleśnika, albo je, że tak powiem, ułamać po troszku, albo wręcz wyciąć cały kawałek takiego naleśnika. Ja na razie, że tak powiem, łamię te kawałki. Możemy zrobić taki piękny, tak jak tutaj sobie, zawitek. Możemy trochę sosu polać. Tu jest sos rybny z marchewką, z papają. Możemy go dodać, nie musimy go dodawać. W zależności od upodobań. Ja na razie, żeby się, że tak powiem, nie oblać zbytnio, przygotuję sobie mały zawitek. Dam sobie małą ilość sosu tutaj do środka i możemy wgryzać się w to. Jak to w Azji mówią, to jest symbol, który może
jeszcze nie jest Wam znany, ale to jest serduszko. Tak przynajmniej wygląda kształt jak serduszko, oznaczający, że coś jest fantastyczne. Teraz czas na sajgonki, więc poczęstuję się jedną sajgonką. Do sajgonki przygotowany jest specjalny sos z orzeszków ziemnych, z orzeszkami. Fantastycznie się komponują wspólnie, więc oczywiście pałeczkami, bo to podstawowe, że tak powiem, sztućce do zjadania sajgonek można też oczywiście przy jakichś większych złapać normalnie w palce taką sajgonkę. Maczamy w sosie. I zjadamy. Pyszna sprawa. Sajgonka w garści niemalże. Natomiast mam też jeden z moich ulubionych napoi. W Wietnamie, wszędzie w południowo-wschodniej Azji bardzo popularne będą smoothie, czyli tropikalne owoce wymieszane z słodzonym mleczkiem, takim gęstszym, kondensowanym. Często trafi też do szklanki naszej łyżka cukru, żeby było jeszcze nam słodziej i smaczniej. Ja akurat poprosiłem w tej chwili o flaszowca. To jest jeden z mi przynajmniej osobiście smakujących owoców. Do smoothie zazwyczaj używamy owoców takiego rozmiaru. Na zdrowie. 3 hours later. Ej, słuchajcie, posiłek za nami. Naleśnik był jeden, ale naprawdę można się nim naprawdę napełnić, najeść dosyta. To za nami, idziemy zobaczyć, co znajdziemy dalej. Lunch za nami, mieliśmy go na wideo, teraz jakby idealna kompozycja, idealnie komponować z naszym lunchem będzie się poobiedni posiłek, a jeśli mówię poobiedni napój. A jeśli mówimy o napoju, to w Wietnamie Południowym, gdzie jesteśmy, nie sposób nie wspomnieć o kawie mrożonej z mleczkiem kondensowanym. Widzimy taka warstwa na dole u przemiłej pani, która nam tutaj serwuje napój. To jest takie właśnie typowe stoisko, jeśli zobaczycie, pani robi różnego rodzaju soki, napoje butelkowane można sobie zamówić. Oczywiście mikro siedzenie niemalże na podłodze, małe stoliczki, to wszystko można kompaktowo poskładać. Pani nie potrzebuje, że tak powiem, żadnej przestrzeni wynajętej, tylko w takim małym przejściu się rozstawia, swój wózek z napojami przywozi i otwiera swoje miejsce, swoją kawiarnię. Kawa jest, możemy ją lekko zamieszać. Zrobi się wtedy piękny, brązowawy kolor. Uśmiech od razu pojawia się na twarzy. Kawa wypita, dostałem też zieloną herbatę, nieodłączny jakby dodatek do siedzenia w kawiarni, więc mógłbym tutaj, że tak powiem, przesiedzieć dobre kilka godzin, przybierając coraz może, tak jak widzicie, bardziej horyzontalną pozycję. Więc może to znak, że czas się na teraz żegnać. Jeśli chcecie zobaczyć więcej fajnych odcinków o Azji, o Wietnamie, zapraszamy na nasz kanał, subskrybujcie, polubcie wideo. I zapraszamy na wycieczki z nami do Azji, do Wietnamu. Do zobaczenia.